Dzień dobry, nazywam się William Heeman i jestem studentem filologii polskiej jako obcej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W pierwszym semestrze studiów magisterskich uczęszczam na zajęcia Polska wielokulturowa. Te zajęcia otworzyły mi oczy na historyczną różnorodność kulturową Polski. Zaraz wracam, kochanie, zaraz wracam. Oczywiście już wcześniej wiedziałam o tym, że w Polsce mieszkali i dalej mieszkają różne grupy etniczne, w tym Ślązacy, Kaszubi, Żydzi. Dzięki tym zajęciom miałam okazję zapoznać się z historią mniejszości niemieckiej w Polsce, a także poznać historię Łemków, Romów, Tatarów w Polsce. Kiedy mówię, że zajęcia otworzyły mi oczy, to mówię to dosłownie. Przyjechałem do Poznania jakiś czas temu i teraz lubię wybrać się na przechadzki, żeby poznawać moje nowe miasto. A teraz, kiedy wychodzę z tych zajęć lub z domu, widzę wszędzie ślady innych kultur. Jest dość łatwo zauważyć ślady pruskiej obecności w mieście. Jeśli przyjrzymy się trochę bliżej, zauważamy także zabytki kulturalne związane z żydowską historią i kulturą. Odszukanie tych miejsc jest dla mnie zarazem fascynujące i zasmucające. Fascynujące, ponieważ możemy choć trochę dotknąć historii tych ludzi, którzy od wieków żyli w Poznaniu, kultywowali miasto i jego okolice. A zasmucające, ponieważ tej kultury w mieście prawie już nie ma. Ale dzięki temu, że dziedzictwo kulturowe poznańskich Żydów jest zachowane i pielęgnowane w niektórych miejscach, to możemy wybrać się na dzisiejszy spacer po żydowskim Poznaniu. Żeby rozpocząć naszą przechadzkę w sposób dość mistyczny, pójdźmy do pomnika Golema. Zgodnie z legendami żydowskimi, golem to istota stworzona z gliny i ożywiona za pomocą magicznych zaklęć. Pomnik Golema został zaprojektowany przez czeskiego rzeźbiarza Dawida Czerniego. Ta rzeźba, wykonana ze stali, mierząca 2,5 metra, przywołuje postać Jehuda Luwa ben Becalela. Urodzony w Poznaniu, został rabinem Pragi. Stworzył Golema, żeby bronić społeczność żydowską przed krzywdami ze strony praskich chrześcijan. Poznańscy Żydzi założyli kilka cmentarzy, w tym dawny cmentarz przy dzisiejszym Placu Wolności. Niestety na początku XIX wieku ten cmentarz został zlikwidowany. Według legendy pruska królowa, która mieszkała w okolicy cmentarza, nie chcąc już widzieć żydowskich pogrzebów i nagrobków, kazała zburzyć cmentarz. A pruska klęska podczas bitwy pod Jeną w 1806 roku miała być kara dla Prusaków za świętokradztwo królowej. W 1803 roku gmina żydowska otworzyła cmentarz przy obecnej ulicy Głogowskiej. Został zburzony na rozkaz Niemców, którzy wykorzystali żydowskie nagrobki m.in. do budowy autostrady i sztucznego jeziora Rusałka. W latach 40. ten cmentarz o powierzchni prawie 50 000 m2 został przeznaczony na rozbudowę międzynarodowych targów poznańskich. Około 15 lat temu, dzięki wysiłkom środowisk żydowskich i Komitetu Ochrony Cmentarzy Żydowskich w Europie, skrawek tego cmentarza został odzyskany. Postawiono tu fragmenty nagrobku odnalezionych w różnych miejscach Poznania. Teraz idziemy ulicą Żydowską. Żydzi przyjechali do Poznania w XIII wieku z innych obszarów Europy, gdzie byli prześladowani. Rada Miasta wydzieliła im część miasta w pobliżu tej ulicy. W 1526 roku było tu 28 żydowskich domów i 123 rodziny. Na początku XIX wieku doszło do najgorszego pożaru w historii miasta i cała dzielnica żydowska spłonęła. Dopiero potem pozwolono Żydom zamieszkać w innych częściach miastach, na przykład na Starym Rynku. Co ciekawe, wielu poznańskich Żydów przyjęło niemiecką kulturę
i większość z nich wyjechała z Poznania po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Na początku II wojny światowej zostało w Poznaniu zaledwie 3000 Żydów. Tutaj przy ulicy Żydowskiej 15 stoi dawna synagoga, która została zbudowana w latach 1909-1910. Była częścią schroniska dla starych, ubogich i chorych członków gminy żydowskiej. Podczas II wojny światowej Niemcy zniszczyli świątynię i wywieźli ostatnich pacjentów. A po wojnie budynek został przerobiony na kamienicę mieszkalną. Tutaj, na rogu ulic Wronieckiej i Stawnej, stoi jedyna zachowana synagoga w mieście. Ta świątynia, zwana Nową Synagogą, była jedną z najbardziej monumentalnych świątyń żydowskich w Europie Środkowej. Ostatnia modlitwa w tym wyjątkowym miejscu odbyła się 9 września 1939 roku. Od wkroczenia wojsk niemieckich synagoga została stopniowo dewastowana. Niemcy przerobili świątynię na pływalnię dla żołnierzy Wehrmachtu. Nawet po wojnie, aż do 2011 roku, budynek pełnił funkcję basenu. Przez ostatnie dekady los nowej synagogi był niepewny. W 2002 roku gmina żydowska odzyskała budynek i planowała stworzyć miejsce pamięci. Następnie miał powstać tu hotel oraz Muzeum Żydów w Poznaniu, ale plan nie został zrealizowany. Obecny właściciel chce przerobić świątynię na budynek mieszkalny i nawet dobudować mu kilka pięter. W czerwcu ubiegłego roku Maciej Krajewski, fotograf i założyciel Stowarzyszenia Łazienka Poznańska, zainicjował petycję do władz miasta i województwa o objęcie budynku ochroną prawną i konserwatorską. Później napisał prośbę o wpisanie synagogi do rejestru zabytków i unieważnienie planów przebudowy świątyni na apartamentowiec. W styczniu nowy wojewoda poinformował, że Narodowy Instytut Dziedzictwa wydał pozytywną opinię na rozpoczęcie prac co do wpisania budynku do rejestru zabytków. Na razie nie wiadomo, czy budynek ostatecznie uzyska taką ochronę, ale przynajmniej od czasu rozpoczęcia procesu wpisania synagogi do rejestru nie wolno będzie prowadzić w budynku żadnych prac budowlanych. Z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o ofiarach Holokaustu Maciej zorganizował zapalenie światła pamięci wokół całego budynku zagrożonej synagogi. Zapaliliśmy świecę dlatego, że 27 stycznia zawsze w tym miejscu paliśmy znicze światło pamięci dla pomordowanych, dla ofiar Holokaustu. To jest światowy dzień, w którym się w różnych miejscach i w różnych miejscach Polski i świata ludzie łączą w pamięci. Łączy nas pamięć. Ta synagoga ma swoje pierwotne mury, fundamenty. Ma na strychu zamurowane okna synagogalne, ma na sklepieniach polichromię. Dlatego uważamy, że trzeba tą synagogę chronić jako zabytek. To jest najważniejsze miejsce w Poznaniu, najważniejszy ślad Żydów, którzy mieszkali w Poznaniu od setek lat. Akurat ta synagoga za naszymi plecami jest największą synagogą i jedyną, która ocalała. Wprawdzie sprofanowana i okaleczona przez hitlerowców, którzy przebudowali ją na pływalnię dla żołnierzy Wehrmachtu, ale jednak to jest dla nas dziedzictwo i zabytek. Na tej synagodze do niedawna wisiała tablica, która upamiętniała Żydów poznańskich i wielkopolskich zamordowanych podczas II wojny światowej przez Niemców.
Niedawno ta tablica została zdjęta, ponieważ inwestor przygotowuje się do tego, żeby tą synagogę niby przebudować, a na pewno w efekcie rozebrać i zburzyć. Takie są nasze przewidywania, bo chce tu postawić apartamentowiec, na co my nie chcemy się zgodzić. W tej chwili obserwujemy, że właśnie zaczęto w sobotę, czyli w Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu, zaczęto rozbierać, tutaj po lewej stronie widać, zaczęto rozbierać dach i przez 3 dni już rozebrano część z tego dachu. My jesteśmy tym oburzeni również dlatego, że właśnie rozstrzyga się możliwość wpisu do rejestru zabytków. Wiadomo, że wpis do rejestru zabytków spowoduje, że nie wolno tej synagogi rozbierać, że trzeba ją zabezpieczyć i chronić. Jest opinia Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, które jest za wpisaniem do rejestru, i również jest pozytywna opinia Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Gdybym nie miał takiej nadziei, by nas tutaj nie było. Także obserwujemy oczywiście z niepokojem to, co się dzieje od paru dni, natomiast mamy ogromną nadzieję, że synagoga zostanie ocalona. Zaapelowaliśmy do pani wojewody Agaty Sobczyk, która jest nową wojewodą wielkopolską. Byłem na rozmowach, pani wojewoda dwukrotnie rozmawiała z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Sprawa jest nierozstrzygnięta, będą dalsze rozmowy, ale jest światełko w tunelu. Żydzi polscy od lat wnieśli bardzo wielki wkład w kulturę, naukę, handel, w budowanie miast. Byli kiedyś jedną z głównych mniejszości narodowych w Polsce, ale w niektórych miastach, jak wiadomo, stanowili bardzo znaczny procent mieszkańców. I jak wiadomo, okrutny los, który spotkał Żydów, próba zagłady całego narodu, eliminacji wręcz z powierzchni ziemi, nie powiodła się, ale mnóstwo, po prostu miliony ludzi zginęły, zagazowane, spalone, rozstrzelane, zagłodzone, i no jest to na pewno kwestia jakiegoś zadośćuczynienia, ale też kwestia tego, żeby po prostu nie ma wielokulturowego społeczeństwa otwartego, które zapomina o historii wielokulturowej i dziedzictwie swoim.